Jak w Polsce myśli się o japońskim jedzeniu, to myśli się chyba przede wszystkim o sushi. My tymczasem podczas już prawie 3 tygodni pobytu w Japonii w sushi barze jesteśmy dopiero drugi czy trzeci raz, więc ta kuchnia jest dużo bardziej zróżnicowana niż tylko sushi, ale dzisiaj tym się właśnie zajmiemy. I jesteśmy w miejscu, które jest bardzo tanie, również jak na japońskie standardy, ale jest bardzo wysokiej jakości, ponieważ w Japonii generalnie wszystko, jeśli chodzi o jedzenie, jest wysokiej jakości. Przy okazji jest to miejsce, które wyczaił nasz kolega Michał Mazur z Sapporo, więc pozdrawiamy Michała. Pozdrawiamy Maziego. Jak zawsze w Japonii wypada sobie przetrzeć łapy. Do tego zwykle w japońskich sushi barach mamy darmową zieloną herbatę. W tym przypadku zielona herbata jest w takim oto słoiczku. Możemy sobie jej tutaj dosypać. Natomiast przy barze, przy którym siedzimy, jest po prostu kranik, który naciskamy i tutaj gorąca woda się leje. Więc już porównując do polskich sushi barów, jeszcze zanim zamówiliśmy cokolwiek, już jesteśmy jakieś 10 zeta do przodu, bo tej jakości zielona herbata przynajmniej 10 zł w Polsce musi kosztować. No więc to jest na przykład podwójne nigiri z sardynki, z takim wielkim kawałkiem ryby, jakiego naprawdę w Polsce nigdzie chyba, to nigdy nie widziałem w polskim sushi barze, żeby tak duże kawałki były. Te 2 nigiri kosztują tutaj 3,50 na złotówki. 3,50 zł kosztuje to. Pomyślcie o tym następnym razem, jak pójdziecie do sushi baru w Polsce. Toro samo no hitotsu. Tutaj mamy menu. Jak możecie na pierwszy rzut oka zauważyć, jest tego troszeczkę więcej niż w typowym barze sushi w Polsce. Mamy tutaj napisy po angielsku, więc akurat nie będziemy udawać, że robimy to po japońsku. Mamy jajeczko, tutaj są wszystkie rodzaje tuńczyka, od zwykłych, czyli najlepszych w Polsce, do takich po prostu, jakich wam się nie śniło. Po prostu dalej są jakieś squidy, tutaj są różne rzeczy z morza generalnie, czyli krewetki, ośmiornice i tego typu rzeczy. Potem mamy różne inne typy ryb, są jakieś węgorze i ryby, których nie znam w Polsce. Jest tego naprawdę cała masa, jest oczywiście też nasz ukochany łosoś i potem różne takie już wymysły, których bardzo lubi się Krzysiek, czyli jakieś tam rzeczy z morza typu ikra czy jakiś kawior. Przygotujcie się teraz po raz drugi, to jest najtańszy w Japonii, najzwyklejszy łosoś, czyli znowu w Polsce byłby to jakiś super okaz, który niespotykany, kosztuje znowu 3,50. Good? Technika jedzenia sushi polega na tym, że przewalamy sobie je na bok, łapiemy pałeczkami i teraz możemy łatwo zamieszać w sosie sojowym, bo sos sojowy nie powinien dotykać ryżu. No i wsadzamy do gęby. To jest natomiast trochę lepszy łosoś, który kosztuje 7 zł. Jeśli chodzi o maczanie ryby w sosie sojowym, no to wiadomo, że to się robi. Trochę więcej jakby rozkminy jest z tym, czy powinno się rozrabiać wasabi, czyli japoński chrzan w sosie sojowym. Otóż jest tak, że w takich sushi barach tego pokroju jakby po prostu ludzie to robią i nie jest to żaden problem. O, ja tutaj akurat zgarnę wasabi z tego, więc sobie rozrobimy trochę. To jest też wasabi inne niż to, które jest w Polsce sprzedawane. Broń Boże, nie jest to takie jak wasabi z tubki sztuczne, tylko pachnie kompletnie inaczej naprawdę. Tutaj jakby bez problemu możemy sobie troszkę tego wasabi rozrobić i nie jest to żadna obraza. Jakbyśmy byli w jakimś takim bardzo high-endowym sushi, gdzie mistrz jest po prostu, podaje kawałki w sposób idealny, no to pewnego rodzaju afrontem byłoby jeszcze sobie podpycanie ich samemu przez takie dodatki. Natomiast jak też nie jesteśmy bardzo komfortowi w używaniu pałeczek, możemy sobie paluchami. Roaring sushi. Yes. Slowly sushi, it's new style. Jesteśmy w obrotowym sushi barze, jednak jak tutaj możecie już pewnie zauważyć, raczej jeżdżą tutaj, no nie jeżdżą ryby po tym stole, tutaj po prostu są jakieś takie rzeczy specjalne, których raczej nie ma w menu, bo ogólnie rzadko się w takich barach zdarza, żeby wszystko jakby obsługa wykładała na stół, żeby to jeździło. Są takie bary, ale właśnie najczęściej są to rzeczy specjalne. Takie rzeczy bazowe zamawia się po prostu bezpośrednio u obsługi. Dashimaki tamago. Dashimaki tamago? With dashi. Japanese dashi. You think it's good? Yes. Very good. Very puffy. Najbardziej do sushi lubię pić piwo w sumie.
What's the best thing to drink with sushi for you? I think the green tea, Green tea, matcha. matcha. Tak. Możemy też zamówić takie przypalane takim specjalnym palnikiem sushi. Tym razem zamówiłem sobie takiego przypalanego łososia. On jest naprawdę wyśmienity. Się nazywa kanpachi. Anago, czyli inny rodzaj japońskiego węgorza. Inny w stosunku do unagi, który jest bardziej u nas nawet popularny. Oczywiście w takich sushi barach możemy sobie zamawiać sushi w bardzo różnych postaciach, natomiast trzonem tego, co się tutaj je, są nigiri, czyli po prostu taki podstawowy kawałek sushi, że mamy mały kawałek ryżu, pomiędzy ryżem a rybą jest posmarowany odrobinką wasabi i na górze jest kawałek ryby. To jest najlepszy sposób w sumie na spróbowanie różnych rodzajów ryb. Jest oczywiście też sashimi, czyli same ryby, ale to jest droższy wariant, bo trudniej się czymś takim najeść. Tutaj natomiast mamy króla stołu i króla wszystkiego. Jest to jedna z najdroższych rzeczy w lokalu, czyli kosztuje jakieś 15 zł za talerzyk, czyli tyle co w Polsce. Biały dzień. Tyle co w Polsce zwykły tuńczyk, taki po prostu czerwony kupiony w Makro w czwartek. Tutaj natomiast jest to najtłustszy kawałek tuńczyka, jaki tutaj jest. W sumie nawet nie będę tego maczać w sosie sojowym, bo chyba szkoda. Tłusty tuńczyk to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie można w życiu zasmakować. Tutaj mamy kazunoko, to jest ikra ze śledzia, jedzona tradycyjnie w Nowy Rok. Okej, uzbierało nam się tutaj już całkiem dużo talerzyków i teraz jakby ciekawy motyw jest taki, że kolory tych talerzyków symbolizują cenę, więc po prostu jak prosimy już kelnera, że kończymy jeść, on przychodzi, zlicza nam tutaj te talerzyki, ile mamy jakich, no i wtedy podlicza nam całą cenę. Bardzo fajny system. Nadszedł już powoli czas płacenia, ale jako że było tak tanio i tak smacznie, to jeszcze skusiliśmy się na deser, w którym są lody o smaku sojowym w słodkim sosie. No, także po wizycie w tym sushi barze mam już pewność, że jak po powrocie do Polski pójdę na sushi w Polsce, to pierwsze co zrobię, to się rozpłaczę.